Jeżeli Was interesują materiały, w których kupuję laptopy i naprawiam, to zapraszam, to będzie jeden z nich. Słuchajcie, tutaj mam Asusa. Fajny laptop gamingowy, ładniutki, niepowycierany, zadbany. Matryca 144 Hz. Dosłownie sprzęt jak igła. Tutaj w tym miejscu delikatna rysa. OK. I laptop jest uszkodzony. Klient sobie kupił drugi nowy sprzęt, ten mu został. I napisał do nas maila z zapytaniem, czy chcemy go odkupić. Mówię, dlaczego nie? Jaka jest usterka tego laptopa? Sprzęt działał cały czas do końca. Klient rozebrał, chciał wymienić dysk, coś tam z dyskiem nie halo. Podmianka dysku. Po podłączeniu dysku laptop zgasł i koniec. Tyle. I w takiej formie go dostałem. Na śmieciu już sprzęt rozebrał, wyciągnął płytę. Sprzęt był niekombinowany w środku, pasty oryginalne, wszystko full git, legit. Także słuchajcie, 300 za laptopa, który nie był kombinowany, jest mega dobrą opcją. Tylko pytanie teraz, co się spaliło na płycie głównej i ile w ogóle trzeba będzie dołożyć. Ja zakładam, że raczej procesor powiedział papa, ale sprawdzimy, zrobimy pomiary, zrobimy wszystko, w razie czego podmianę procesora. Także powalczymy. Zapraszam na nowe filmy. Tak wyglądają puzzle. Płyta główna, układ chłodzący. Słuchajcie, nawet jest jeszcze brudny, niewyczyszczony przez nas, oryginalny kurz, który gromadzi się po 2 latach od nowości, dajmy na to. No i Mieciu mówił, że ściągnął chłodzenie, tam oryginalna pasta, nic nie kombinowane, więc to jest super dla mnie komfortowa sytuacja, bo w większości takich przypadków te sprzęty wtedy da się naprawiać, bo nie ma gorszej opcji, kiedy już były podejmowane działania przez pana X, pana Y, pana Z, a potem jeszcze ja chcę to zrobić i robi się festiwal spierniczenia, że tak powiem. Więc tutaj oryginalne pasty, już takie, no widać, są przyschnięte. Co dalej? Już naklejka jest nasz. Mieciu oznaczył, że to jest nasze, więc gitara. Co my tutaj mamy? Ryzena 5, zapewne 4600H i karta graficzna Nvidia, chipset N18P G62A1. Jest to jakiś tam pewnie RTX, czy tam GTX 1650 GTX. No i dzisiaj sobie zrobimy jakieś wstępne pomiary i zobaczymy, co jest grane, bo jeżeli, właśnie, bo to jest ważne, jeżeli doszło do jakiegoś zwarcia, przepięcia na złączu na dysk, to jakby nie patrzeć, wszystkie te linie sygnałowe idą do mostu. Most gdzie jest? Tu nie ma oddzielnego układu do zarządzania. Wszystko siedzi w procesorze. Także teraz, żeby nie przedłużać, weźmiemy sobie miernik w rączkę, moją ściągę i za chwilę dokonamy pomiarów bezpośrednio na kondensatorach i sprawdzimy, jakie są rezystancje, prawda? Schemat mamy przygotowany, prawy górny róg, czyli punkty pomiarowe, troszeczkę poniżej mamy miernik. No i słuchajcie, lecimy. Co nas najbardziej będzie interesowało? APU Core SoC. Myślę, że zasilanie chipa graficznego jest tutaj bardzo, bardzo kluczowe i to jest środkowy kondensator. Patrzymy, co jest grane. 12 ohmów na tej linii. Dobra rezystancja. Lecimy teraz dalej. Lewa strona, linia plus 3 VS APU, czyli miejsce, w którym nie ma kondensatora. Mierzymy. 3 kΩ. Bardzo dobrze. Kolejne miejsce 1,8 VS, czyli kondensator wyżej. 3,2 kΩ. Dobra rezystancja. Dobra, teraz zasilanie kontrolera RAM. 450 ohmów. Też bardzo dobra rezystancja. No to czekajcie, co tu jest jeszcze nie halo. Plus 1,8 always, czyli 2 kondensatory w tym miejscu. I tu Cię mam, patrzcie. Na linii od 1,8 V always mamy zwarcie do masy, czyli jest bardzo źle. Szukamy dalej, sprawdźmy sobie pozostałe. Linia 0,75 always. Też jest zwarcie, o proszę. Czyli, tak w skrócie, na 2 gałęziach mamy bankowo zwarcie. I jeszcze trzecia linia 0,75 VS 1 kΩ, spoko. Jeszcze sprawdźmy sobie w tym wypadku ostatnią 1,8 VS.
Wysoka rezystancja. Co w tym wypadku możemy zrobić? Możemy wykonać próbę zwarciową na linii 1,8 V always i zobaczymy, co się grzeje. Czy będzie się nagrzewał faktycznie procesor, APU, jego rdzeń, czy może gdzieś na płycie głównej jest przebita jakaś przetwornica i może akurat w tym wypadku szlak trafił mały układzik, a nie cały procesor. Szansa mała, ale dlaczego nie? No, sami zobaczycie z chęcią, jak wygląda to na termowizji, a przekonamy się, nie? Także już szukamy jakiejś cewki, do której można by się było podlutować i lutujemy kabelek. Tak, szukam teraz tej cewki i powiem Wam, że nic na pierwszy rzut oka nie widać. A nie, tutaj, no dobra. Aha, bo tak przeleciałem wszystkie te cewki, na przykład tą 11 ohmów. Kolejne na dole płyty. Wszędzie mamy rezystancje wysokie. W zasadzie może inaczej, w normie, prawda? Tu nic złego się nie dzieje. Możemy jeszcze sobie zmierzyć rezystancję na kondensatorach z gałęzi B+. Wysoka, prawda? Widzicie tam 0,6 megaohma. Ale na tej cewce jest niska rezystancja. Opcje są dwie. Albo się wylutowuje cewkę i lutujemy kabelek i mierzymy rezystancję wtedy, czy to przed przetwornicą, czy za nią. W zasadzie za cewką jest to zwarcie, ale tutaj tak niemal pewniak, że problem jest z procesorem. Także tutaj bierzemy kabelka jakiegoś i się podlutujemy. Więc uno momento i zaraz będzie zrobione, co ma być. Dzisiaj nie będzie materiału, w którym coś będzie edytowane, bo Karol jest na wakacjach, więc nawet widzicie, niedziela. Dlatego jest nie edycja. Film będzie w niedzielę. Czasami tak bywa. Ogólnie lipiec, sierpień, okres typowo urlopowy, typowo burzowy. No i jak to bywa w życiu, różnie. Więc i u nas na kanale też jest różnie. Jak chcecie w ogóle zobaczyć batalię z konsolą, którą tam odkupiłem ostatnio, PS4 Pro, wbijajcie na drugi kanał o bardzo fajnej, wdzięcznej nazwie z podtytułem Short i tam sobie zobaczycie niezłą batalię. Film trwa prawie 2 godziny, jak pełnometrażowe kino. Ok, kabelki podlutowane, to jest, z tym kablem to można już zasilać elektrownię. I teraz zasilacz nasz Korad i termowizja, widok na termowizję. I tam pamiętacie, było 1,8 V, ale możliwe, że ta gałąź też jest od 0,75. Więc żeby nie przesadzić, ustawimy sobie zasilacz na 0,6 V, bo lepiej z tym na spokojnie. I zaraz zobaczymy, czy próba zwarciowa nam wykaże na jakiś nagrzewający się element, tudzież procesor. I zaczynamy. 3, 2, 1, go. I zobaczcie, doszło do spadku napięcia. Płyta pobiera 2 A, spadek napięcia 0,32 V. Czy widać coś? Nie licząc tych odbłysków, to na ten moment nic złego nie widać, tylko w tych rejonach tak jakby cieplej, ale to myślę, że od samego lutowania pola masowego. Dobra, podbijmy mu trochę prąd na, nie wiem, 6 A i Enter. O! I czekamy cierpliwie. I zobaczcie, płyta już pobiera 3,40 A, czyli full, ile chce, bo nie następuje spadek napięcia. I tak jak już teraz widać. Do tego jest właśnie potrzebna termowizja. Czy paluchem wyczuwam ciepły procesor? Delikatnie, tak może ustami, językiem byś szybciej poczuł, ale w tym momencie właśnie widać przewagę termowizji względem wszystkich innych możliwych rzeczy do diagnostyki. Czarno na białym widać, że obramówka procesora już się nagrzewa. Ja cały czas będę żałował, że dopiero w termowizję zainwestowaliśmy kiedy? Końcówka tamtego roku? Jakoś tak. Ale był człowiek durny. Naprawdę myślałem, po co to komu? Po co ci termowizja? Przecież to i tak dotykiem sprawdzisz, ale tak naprawdę wszystkie te mniejsze komponenty
No nie da rady, no. A jak da radę, to jest wiele godzin. A tutaj podpinasz, czekasz 2 minuty, czy tam ile. No już jest pięknie. Jeszcze zwiększmy napięcie na 0,75. Myślę, że jeszcze bardziej będzie się wyraźnie nagrzewał procesor. I zobaczcie, 4 ampery już pobiera teraz. No i nasz procesor. Szukamy ostrości. Coś takiego. I widać, że w prawym górnym rogu tego procesora jest taki hotspot. Także tutaj jest kibel. Czyli procesor, tak w skrócie, jest ugotowany, jest uszkodzony. Czy z drugiej strony laminatu widać coś, co by się nagrzewało, co by powodowało brak uśmiechu na moich ustach? No nie. Żadne load switche nie nagrzewają się. Na tej płycie ogólnie są takie małe pipsztaki, na przykład ten układzik, to na niego wchodzi 0,75 V i potem wychodzi i zasila ten procesor. Jakby on był walnięty, to on by się grzał w większości przypadków, ale tak nie jest. No dobra. Słuchajcie, tu nie ma co drążyć tematu. Chodzi o to, żeby teraz skutecznie wymienić procesor, no i zainwestować. No i właśnie tu zaczyna się robić taki problem, bo skoro laptop kosztował 300, no jak w ogóle myślicie, czy 300 zł wydawać za takiego laptopa? Opłaca się, czy się nie opłaca? Moim zdaniem opłaca się, o ile on nie był grzebany, bo jeżeli on jest przeorany przez kogoś, to jest 300 w błoto. Bo za chwilę ktoś napisze, ej, bo płyta tyle kosztuje, bo matryca tyle kosztuje. Ja wiem, że wszystko kosztuje, przy czym trzeba mieć na uwadze jeden temat. To wszystko jest używane i na przykład my z takiego laptopa nie wyciągniemy tej używanej matrycy i nie wstawimy do jakiegoś innego laptopa dla naszego klienta, bo nie dajemy gwarancji na rzeczy używane, bo to nie ma sensu, nie? Dlatego zawsze jestem zwolennikiem wstawiania nowych komponentów typu matryca i tak dalej, i tak dalej. Jak już jesteśmy pod ścianą, musimy coś kombinować, to działamy, ale w takim wypadku, no nie. Więc z takim laptopem 300 OK i zobaczymy, czy wstawienie procesora. No właśnie, kolejny temat, procesor. Płyta główna z procesorem Ryzen 5, Ryzen 7 czwartej generacji kosztuje w granicy 1000 zł. Czyli żeby pozyskać taki procesor, trzeba kupić płytę za 1000, wylutować procesor, no i go zalutować tutaj. No i potem zrobić test. I my się to robimy, więc fakt faktem trzeba zainwestować 1000 w procesor, 300 w płytę, czyli mamy 1300. Do tego dochodzi robocizna. Trzeba zrobić wymianę past, wymienić od razu ten kit na VRAMach. W tym wypadku K5 Pro zastosuję, jak już wszystko zadziała. Potem koniec końców odpowiednie testy. No i później można myśleć o ewentualnej sprzedaży i zarobku. Jak Wam się podoba temat materiałów właśnie, w których naprawiam? Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie oglądać więcej takich tematów, gdzie właśnie kupuję uszkodzone i próbuję naprawić. Czy laptopy, czy konsole. Do Was należy sekcja komentarzy. Ja teraz idę z płytą w sumie jeszcze nie. Zanim wylutujemy procesor, trzeba tą ramkę ściągnąć. Ta ramka jest podklejona takim klejem, więc to jest dosyć trudne w usunięciu. Trzeba to podgrzewać hoterem, bawić się w takie tematy, bo jeżeli tej ramki nie ściągniemy teraz, to podczas wylutu procesora ona często sama odpada na szybę podgrzewacza i robi się kwas, więc podgrzewając to wszystko możemy usunąć. Dobra, idziemy na maszynę, ja to już usuwam. Płytę już nagrzewamy, mogę Wam pokazać. Jest podgląd na maszynę BGA. Nagrzewamy laminat do 150 stopni. Wtedy sobie bezpiecznie ten klej biały, który jest na 4 rogach procesora, usuniemy. Zalewamy topnik i oczywiście ściągamy ten układ. A za ten czas co zrobię? Musimy ogarnąć dawcę, bo on jest istotny. Ten procesor był lutowany do Asusa pana Bartka z Rzeszowa. Ja nie wiem, czy on elektrycznie w 100% jeszcze działa. Pochodził z płyty, którą kupiłem wtedy za ponad 1000, więc mam nadzieję, że tamte takie próby naprawy tamtego laptopa nie ubiły procesora, więc dzisiaj dowiemy się. Także teraz tak, ujęcie od góry, cyk. Oczyścimy sobie laminat, bo tu jest stara tacyna. No i polecimy, czyli rebaling tak czy siak dzisiaj znowu będzie. No musi być. No na tym kanale rebaling to jest jak chleb powszedni, więc
Pyk. Trochę topnika. Robimy kulkę. W sumie przydałby się grot większy do ściągnięcia cyny. Tak, to byłoby lepsze, także czekajcie moment. Nanosimy poprawkę. Teraz tak, najlepiej byłoby taki właśnie procesor wstawić w jakiś uchwyt. Ja jeszcze nie mam sita dedykowanego, jeszcze trochę już dostanę, więc póki co, tak jak wspominałem nieraz, muszę kombinować, bo bez tego ani rusz, więc ramiona sobie ściskam. O, tyk. Mamy procesor? Mamy. I teraz swobodnie usuniemy cynę. Robimy kulkę, bach. Temperatura dla tych procesorów przy ściąganiu lutowia, powiem Wam tak, możliwie najniższa. Ja teraz jadę na 280 stopni i czasami się zastanawiam, czy nie jest to nawet za wysoka. Więc na spokojnie, bach, bach, bach. Teraz plecioneczka. Plecionki dokładamy. No i jedziemy. Come on. Bez przycinania. Myślę, że niektórzy z Was dzisiejszy materiał obejrzą na prędkości, na tym przyspieszeniu, może tak powiem, bo skoro mało się dzieje, nie jest to taki materiał mega skondensowany, bo nikt go nie będzie edytował, więc tutaj jak coś źle powiem, to już zostaje, także za wszelkie błędy przepraszam. Tak bywa, nie? Jesteśmy tylko ludźmi. No dobra. To wygląda. Płyta ma 115 stopni, więc niech sobie tam powoli się nagrzewa. Jeszcze jest zmniejszę trochę temperaturę. I szmatka. Szmatka tu jest mega istotna. Nakładamy szmatkę. Psikamy. No ale czym? Może być PCC 15. I myjemy pozostałości topnika. Tym razem się, powiem Wam, ładnie wyczyścił laminat tego procesora. Czasami jest tak, że 2, 3, 4, 6 kulek jeszcze są tak nie do końca doczyszczone i trzeba je dodatkowo pucować. Natomiast w tym wypadku poszło lepiej. Oby sam rebaling, układanie kulek był spoko. W sumie patrząc na podgląd, słuchajcie, możemy teraz na sucho, tak śmiechem, żartem, postawić ten procesor, w zasadzie to położyć i wykonać wstępne pomiary kilku punktów. Głupio by było lutować procesor, który możliwe, że teraz jest elektrycznie, nie wiem, zjarany, nie? Więc stracę na pomiary 2 minuty życia, może szybciej. Pyk. A będę szczęśliwszy. Teraz tak. 3,3 V w tym miejscu, tak? 9 kΩ, ok. 1,8 VS. 1,4 kΩ, spoko. Żółty punkt. SOC chip 9 ohmów. Tam mieliśmy zwarcie na brązowej linii, czyli 0,7 VS. Tu mamy 40 ohmów, jest ok. I teraz jeszcze zielona linia i tam też było zwarcie, z tego co pamiętam, na 0,75 VS. Tu mamy 330 ohmów względem masy i linia 1,8 V. Nie, tam, sorry, tam było na 1,8 V zwarcie. Tu jest wszystko w normie. Dobra, dalej nie ma co mierzyć, więc ten procesor musimy wstawić do czego? No do czego? Do stolika. Stolik to podstawa. Przygotowałem sobie go wcześniej, więc patrzcie. Tylko sobie wyłączymy to ujęcie dodatkowe. To już możemy zabrać. Pyk. Na stoliku mam taśmę VHB, bo ciężko jest układ wstawić, który jest prostokątem do stolika, który chce układ kwadratowy, więc podklejam to dwustronnie klejącą taśmą. Układam go na środku. No i kładę paluchem. Teraz jeszcze można przemyć go, żeby nie było tłuszczu. Spoko. I kolejne sito. Zaraz sobie to wszystko... O, już naskoczyło jak fajnie. Jest całkiem równo. Trzymając 2 paluchami stolik, dokręcam śruby. Z jedną śrubę, drugą śrubę.
No i idziemy zaraz na minionka i sypiemy. W tym czasie zdemontuję układ z płyty, bo mamy 150 stopni, więc idziemy na płytę, ściągamy klej, bo bez usunięcia kleju nic nie zrobimy. Nie to ujęcie, czekajcie, to ujęcie. Także patrzcie. Najpierw usuwamy klej, bo bez niego nie uda nam się ściągnąć tego układu. O, właśnie teraz tak. Jedna strona, pyk, druga strona. Nie idzie tak łatwo, ale jakoś idzie, nie? Więc po kolei usuwamy ten klej na bok, przesuwamy go. Właśnie tak. No i teraz zalewamy topnikiem. Bez topnika to nie robota, jak i bez młota. Więc tak się bawimy w Kielcach. Teraz wygrzewanie i zaraz demontaż układu. Idziemy na stację. Zobaczymy, jak będzie. Jeszcze nie pływa. Pamiętajcie, tego procesora nie można szarpać na siłę. On musi pływać i wtedy będziemy mogli go ściągnąć. No dawaj, baby. Come on. Jeszcze trochę. Toporny zawodnik. O, pływa. Dobra, ściągamy górny heater i bierzemy procesor. Pyk. Mamy go. Siwy dym, pali się. Lecimy na maszynę. Musimy tą cynę starą oczywiście zebrać. Dodajmy trochę nawet topnika, nie zaszkodzi. Zmieszajmy cynę. Tu jest oczywiście ciepełko. Laminat rozgrzany do temperatury bezpiecznej. Możemy sobie wtedy pracować swobodnie. Więc tak wygląda praca na serwisie. Raz jest lepiej, raz gorzej. Nigdy nie jest równo. I teraz plecioneczka i nie dociskając za mocno, po kolei jedziemy. To tak jak ciągnik leci po polu i nie wiem, ora. Rządek za rządkiem i tak dalej. Takie skojarzenie mi się akurat teraz skądś wzięło. I znowu teraz szmatka, trochę PCC i myjemy. O, hej, gdzie uciekasz, gościu? My lejemy wodę, co ja mówię, PCC. I zobaczcie, to już wygląda. Laminat jest doczyszczony. No i gitara. Wracamy do naszego procesora. Trzeba zrobić jego rebaning, bo laminat już czeka na wlód, więc idziemy na minionka. O, minionek zastrajkował, także momencik. Więc dajmy mu chwilę i zaraz to wszystko sobie poustawiamy tak jak trzeba. O, dzisiaj jakieś światło inne na mikroskopie. Pokrycie kulek, no może nie idealne. Zobaczcie, że to jest tak zrobione, że o ile dół trzyma się elegancko, tak lewy górny już trochę gorzej. Ale z sitami jest ten problem, że ciężko jest znaleźć idealne sita. Umówmy się. Część tych sit, które są w obiegu, po prostu pozostawiają wiele do życzenia. Ja teraz rozglądam się za moim pędzelkiem do smarowania topnika. Bo są ludzie, którzy na przykład biorą paluchem, smarują po procesorze. Natomiast ja wolę zrobić to pędzelkiem. Bo topnik w połączeniu z palcem nic przyjemnego, więc wiecie jak jest, nie? Teraz trochę dajmy topnika, nie za dużo, kropeczka, hotem podgrzejmy i znowu polecimy w kulki.
No i lecimy. W tym wypadku jest zawsze jakaś szansa, że ten układ się trochę przesunie, bo on jest przyklejony, a nie jest złapany w te ameliniowe ramiona stolika, więc będziemy musieli improwizować. Widzicie, że ten układ troszkę się rusza, aczkolwiek słabo to widać. Bardziej widzę jego ruchy u siebie na mikroskopie niż w kamerze. Smarujemy go, cyk. I przykładamy sito tu górną część stolika. Pokrycie nawet jest, nie powiem. Wygląda dobrze. Wiecie, co jest fajne? Że kurde, te wszystkie Ryzeny od serii, dajmy na to rodzina 3000, 4000, 5000 i nawet 6000, wszystkie mają ten sam layout. Jest jeden szablon, jedno sito i możesz sobie lutować bez problemu wszystkie rodziny Ryzenów. A w Intelu 6. generacja inne sito, 7. to samo, już 9. też były problemy, 10., 11., 12., teraz 13. też jeszcze inne. Masakra. Także kulki. W tym wypadku użyjemy kulek 0,4, bo takie było oznaczenie na sicie. Także sypiemy i zobaczymy, co będzie. Posypałem tak od serca. Muknę to na bok. Chociaż nie, tych kulek jest tak dużo, że ich nie przesunę, więc pierwsza część sypujemy oczywiście, znowu się coś przycięło, do stolika. Bo sami widzicie, że tego jest naprawdę sporo. I sypujemy. Armia kulek. Tak się wydaje, ale w tym stoliku teraz było lekko z 15 000 kulek. Sypujemy i zostaje tyle co nic. Idziemy z powrotem na minionka. Minionek, chodź, pokaż, że jest dobrze. No. Pokrycie mamy. Tam po lewej jakieś kulki na szablonie zostały, ale pal licho. Podygajmy trochę tym stolikiem. No i podnosimy go. 3, 2, 1, go. I jak jest? Powiem Wam tak, uczciwie. Nie zawsze się tak zdarza, że nagle zabiorę górną część tego stolika i wszystkie kulki zostaną. Różnie bywa. Naprawdę lutowanie tego sprawia problemy, więc to nie jest prosty temat. Ale dzisiaj... A nie, no jedna kulka. Sorry, jedna kulka. Trzeba ją dołożyć, więc pensetka w rękę i zaraz dokładamy tą francę. Chodź, baby. Come on. O. Może coś jeszcze mi umknęło. Patrzę, patrzę, patrzę. Widzicie, część tych kulek jest przesunięta tam dosłownie 0,2 mm, ale ja tego nie będę nasuwał. Tutaj hoter musi pomóc mi i tak będzie najlepiej. Teraz tak, hoter w rękę, temperatura 370, nadmuch minimum i grzejemy dziada. Pierwsze takie wygrzewanie najgorsze jest, bo ten laminat musi złapać temperaturę roboczą, musi się nagrzać i dopiero on, tak można powiedzieć, z chęcią przyjmie te kulki, które się zalutują w pady lutownicze, w pola. No, trochę to trwa, ale jak już pierwsze ruszą, to będzie z górki. Zresztą wy wiecie, nie? No, come on, baby, come on. No, dawaj, dawaj, nie krępuj się, mała, chodź. O, i już zaczyna się. Właśnie tak, o tak, tak, come on, baby. Już kładą się. To jest piękne. To jest takie fajne. Ja przesuwam stolikiem, a hota trzymam w jednym miejscu. Nie no, super to wygląda. Sama się robota robi, nie? Patrz. Ej, poczekajcie, bo coś tutaj na tym rogu trochę ciepła zabrakło. No dawaj, dawaj. O. Ta kulka. I znowu lecimy. Układ obrócony. Wszystko, patrzcie, wyrównuje się. Nie! Ej,
Intruz! Nie zauważyłem. Nie zauważyłem tej kulki. Jasna, no. Patrz. How dare you. Jak mogłaś? Czekajcie. Zalutowała się? Patrz, ale fart. Jak ja to mówię, szczęście głupiego. Na farcie. Przegapiłem, może wyście to widzieli, natomiast ja wielu rzeczy, jak coś robię, nie widzę. Niby mikroskop pokazuje ten obraz super, większy i lepszy, ale no nie do końca. Nie zawsze tak jest. Dobra. To był farcik. Grzejemy dalej. Come on. O, idziemy na środek. Tutaj trzeba na najdłużej grzać cały laminat, bo tutaj mamy rdzeń. Z drugiej strony laminatu jest rdzeń. No i zalutowany, słuchajcie, rebaling zrobiony poprawnie. Trzeba jeszcze się przyjrzeć, czy te kulki są równiutko. Żeby się nie okazało, że któreś tam są krzywo, nie? Trochę ciemno jest, no ale nic. Nic z tym nie zrobię. Ta kulka jedna, ona mi się nie podoba. Jest troszeczkę... Która to była? O ta. Dodamy topnika. I wyrównajmy kuleczki. Wy to nie wiem, czy widzicie tą kulkę, ale u mnie to dobrze widać, więc grzejemy ją. O, wyrównała się, no tyle co nic. Dobra. Rebaling mamy zrobiony. Co teraz? W tym wypadku weźmiemy sobie płyn, bo trzeba odkleić ten procesor od tej blachy. I tam jest taśma VHB, ona klei. Wpuszczam trochę PCC tam pod spód. A wiecie jak to działa? Ten klej VHB, te taśmy, one jak dostaną trochę cieczy, to one poddają się. Wcześniej strasznie dużo mi zajmowało usunięcie tego procesora z takiej blaszki, wiecie? Męczyłem się z tym. Bo jak ta taśma faktycznie złapie, no to weź ją usuń. Dopiero później pomyślałem, kurde, ludzie jak ściągają te ekrany w iPhone'ach, to czasami podlewają IPą dookoła, żeby tak jakby zwilżyć, namoczyć ten klej, taśmy VHB i patrzcie, to jest tak jak tutaj. Tam już jest spoko. Jest elegancko, lekko. Możemy je jeszcze trochę podlać. No i o to chodzi, nie? O, ja go obkręcę dookoła i zabieram. I oczywiście trochę tej taśmy zostało. Jej usunięcie jest problematyczne, trzeba się trochę z tym pobawić, no ale na ten moment tak mam. Co dalej? Musimy sobie usunąć oczywiście pozostałości topnika z procesora. Szmatka na stół. Pyk. Zalewamy. Szczotka w rękę. I myjemy. Przesuwając od środka na bok. Obracamy układ. Ja jestem praworęczny, więc wiadomo, robię od środka na zewnątrz. O, takie ruchy. Zawsze dążę do tego, żeby ten procesor wyglądał spoko od spodu, żeby nie było mazów, żeby wyzbyć się jak największej ilości tego topnika, tych pozostałości, nie? Topnika ma nie być na układzie. Tak jest moje zdanie, bo ten topnik stary nie jest nam potrzebny w lutowaniu, a im czyściej, tym im schludniej, tym potem pewniejszy wlód. Widzicie, wszystko się błyszczy elegancko i o, to ma sens. I tak wygląda rebaling, za który nie musimy się wstydzić, myślę. O to się rozchodzi. Jeszcze tak, trzeba usunąć ten klej. On jest problematyczny, kurde. Czasami to się zastanawiam, czy czymś plastikowym go usuwać, czy pazurem. To jest taka czynność nie do końca, która mi się podoba, ale muszę się z nią zmagać, więc sami wiecie jak jest.
Jak już tego kleju zostanie mało, to wtedy faktycznie można sobie podlać to jakimś alkoholem i próbować zmyć. Ale trzeba się z tym bawić, nie? Jeszcze chwila. No, może nie taka. Dalej paznokciem. Na paznokcia. Motyw na paznokcia wcale nie jest zły. Także nie będę Was zanudzał. Idziemy na maszynę, lejemy topnik. Ja go sobie oczyszczę w międzyczasie, bo to chyba nie jest najważniejsze. Ale o, już końcówka. Dobra. Come on, Spox. Dasz radę. O ile lutowanie BGA lubię, natomiast właśnie takie robótki ręczne, handjob, niekoniecznie. Ogólnie nie lubię tematów klejących się. Kurde. No i zobaczcie, właśnie, ja tego nawet nie powiedziałem. To jest Ryzen 7. W tym laptopie był Ryzen 5, a my wstawimy Ryzen 7. Zrobimy upgrade Asusa. Nie wiem, czy taki Asus w ogóle wychodził z Ryzenem 7, ale taki mały Frankenstein z tego wyjdzie. Więc spoko jest. Jeszcze przetrę go. Jest ok. Teraz topnik. Pozycjonujemy procesor i wlot. O właśnie tak. Pyk. Pędzelek. Smarujemy dziada. Ja domyślam się, że tutaj słabo mnie słychać, ale musicie mi za to wybaczyć. W materiałach bez edycji wszystko jest gorsze, ale za to nie ma wątku, w którym coś się wytnę, bo coś źle powiem. No tutaj jak coś powiem głupiego, życie bywa. O, kładziemy procesor, cyk. Jeszcze weź go wypozycjonuj, nie? Znaczniki są, więc to jest na plus. Ja używam właśnie 2 par szczypiec, penset. I nimi ustawiam procesor. Najważniejsze, żeby było wszystko równiutko w ryzach, w obramówce. Ok, teraz tak, termoparka, come on. Termoparę ułożymy sobie obok procesora. Nakładamy górny heater i zaczynamy grzać laminat. Także za chwilę do Was wracam, już układ będzie siadał. Idziemy na maszynę, bo już temperatura robi się fajna, więc startujemy. Grzejemy i zaraz powinien nastąpić wlot układu. Będzie widać, jak układ siada. Także kwestia czasu. Sam patrzę z zaciekawieniem, czy on równiutko siądzie. Nie mamy za dużej ostrości, ale jestem dobrej myśli. No, come on. Już tam delikatnie widać, że coś się mieni, ale może mi się w oczach mieni. Come on, baby. No panie, siadaj. Ej, może on już siadł, a ja po prostu źle widzę. Moment, bo... Tak, siadł. Mamy to, kurde. Człowiek już od tych rebalingów źle widzi. Dobra, poczekam chwilę. Zaraz płytę ściągniemy i zrobimy pomiary. Ok, mam płytę, jeszcze jest gorąca. Może termowizja pokaże, jaka jest temperatura. 50 stopni na laminacie obecne, spoko. Jak nasz procesor. Stąd wygląda, że jest niby ok, ale to nigdy nie wiadomo, czy jest ok. Co robimy teraz? Obmyjemy sobie ogólnie procesor dookoła. Sprawdźmy, czy tam nic się nie poprzesuwało i w ogóle, wiecie, różnie bywa z tym wszystkim. Także teraz tak, myjemy. Pozostałości topnika przemyjmy. W tym wypadku KT6. Mój ulubieniec do usuwania topnika, bo płyty są najbardziej czyste, najbardziej się lśnią. Nie widać wtedy tego, że ktoś tu był, że nasi tu byli, nie? No i faktycznie te płyty wtedy tak ładnie wyglądają.
Ale w tym wypadku, co tu dużo mówić, to nie jest istotne, jak to teraz wygląda, bo teraz są ważne co? Pomiary. Procesor sam w sobie był sprawny, to sprawdziłem, jasne, ale pytanie, czy się wlutował równo. Zawsze istnieje jakaś tam szansa, co prawda niewielka, ale zawsze, że układ się krzywo wlutuje, dojdzie do zwarcia pod procesorem, więc teraz dobrze będzie jeszcze raz sobie przemierzyć główne sekcje zasilające, więc podgląd na miernik, pyk i lecimy z nim. I oby nie było problemów. Także kondensatory. Kondensatory to podstawa. Miernik na ohmy, pyk. Już go wzbudzamy. I lecimy. Sam trzymam kciuki, wy też trzymajcie. Patrzymy po kolei. 2,8 ohma. OK. 4 ohmy. Kilo ohmy, sorry. Ja już tutaj tak... Skróty myślowe. 47 kOhmów. Kolejna sekcja 31 ohmów. Bardzo ładnie. Kolejna sekcja 500 ohmów. Super. Jest bardzo dobrze. Czyli układ po wlutowaniu nie ma typowo zwarć. Jedyna najniższa rezystancja będzie na zasilaniu proca 3,7 ohma. I pamiętacie tą cewkę, do której się lutowaliśmy? To tutaj było 0,75 V, dajmy na to, i było zwarcie do masy, a teraz 2,9 kOhma. Czyli wszelkie znaki na niebie mówią, że SPOX może się uda, ale czy na pewno? No jeszcze chwila. Trzeba to obmyć. I robimy test. Płytę przydałoby się włożyć. I pytanie, czy ona się włączy od razu, czy trzeba będzie kombinować z BIOSem? Tego do końca nie wiem, ale dowiemy się, sprawdzimy to sobie. Co teraz? Ramka na CPU, czyli trzeba z powrotem włożyć właśnie tą ramkę, z którą walczyłem. Mówię, to najlepiej podgrzeć sobie i wtedy w drugą stronę ona się podda, bo ten klej, tu jest właśnie taśma z dwustronnym klejem, czy tam dwustronnie klejąca taśma. Ona jest francowata w usunięciu, to się tak wydaje, no ale nie ma lekko, żeby to usunąć. Kadłubek nam trzeba. O, chodź SPOX. To już blisko. W sumie teraz wkładamy go od razu do budy, czy... Chociaż nie, to trochę na wariata. Poczekajcie. Podłączymy sobie zasilacz i sprawdzimy, czy coś się nagrzewa, czy nie. A, tu nie ma, w tej płycie nie ma gniazda zasilającego, no jest na kabelku. Dobra, wkładamy płytę do budy, więc zaraz do Was wracam, jak już będzie w budzie. Składamy puzzle, więc trochę to zajmuje czasu. Tu złączę od klawiatury, złączę od trackpada. No i zobaczymy jeszcze chwila, nie? Czy ona reaguje na włącznik, czy procesor się będzie nagrzewał? To jest zawsze pytanie najważniejsze. Czy ona wystartuje? Bo tego nie wiem. Na razie matrycy nie podpinam, a podłączymy samo zasilanie. O, cyk. Bez układu chłodzącego i bez pamięci RAM. No dobra, otwieramy tego laptopa. I teraz zasilanko, słuchajcie. Jeszcze termowizja by się przydała. Płytę dam tak. Podłączę zasilanie i mam nadzieję, że nie będzie fajerwerków, tak jak kiedyś tam u pana Bartka na laptopie. Podpinamy. O. Widzieliście to? O, nagrzewa się procesor chyba. Chyba delikatnie się nagrzewa procesor, ale nie mam pewności. Odbłyski są spore. Czekajcie. No nie gadaj, że kolejny Asus będę miał w plecy. No ja pierdzielę. Spróbuję go włączyć z włącznika. Moment. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Nie reaguje na włącznik. Nagrzewa się w tym rejonie coś. Nie. No bez jaj. Jeszcze raz podłączę zasilanie.
Kurde, tam był... Ja cię kręcę. Nie. Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie. Nie rób mi tego. Ej. Rezystancje były w normie, natomiast płyta nie startuje. To wiem. Kurde, ten tranzystor nagrzewa się. Gdzieś w tym rejonie jest ciepełko. Ajajaj, ajajaj. Nie tak miało być, powiem wam tak. Liczyłem na profit. Kurde, jest szansa, że ten procesor nie przeżył tej akcji. Kto wie, kto to może wiedzieć. Jeszcze raz zmierzmy sobie cewki. 4,5 ohma na głównych fazach zasilających. OK. 8 ohmów. OK. Linia 1,8. Ja pierdzielę. Nie. Nie. 3 ohmy jest. Kurde. Czaicie? 3 ohmy jest. Upaliło procesor. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Kurde. Zaraz się we mnie zagotuje. No bez kitu. No a jak? Zwarcie jest na 0. Na tym kondensatorze jest zwarcie. Ja nie mogę. Czyli na linii 075 Always jest zwarcie teraz. Upaliło go. Czaicie? Upaliło procesor za 1000 zł. How dare you? W takim wypadku, znaczy no teraz jest w ogóle sytuacja fatalna, albo go zjarało, albo poprzednie próby, gdzie lutowałem go wcześniej, no ale nie, przed uruchomieniem płyty rezystancja była wysoka. Na tej cewce była wysoka rezystancja. Ale kicha, ale kicha. Coś musi być przebite. Nie wiem, czy w dokładnie tym przypadku faktycznie doszło do uszkodzenia procesora poprzez wadliwe wpięcie dysku twardego. Tutaj możliwe, że w tym samym czasie wyszła inna usterka. Może ktoś coś gdzieś dotknął i upaliło tranzystory i kurde, szlak trafił CPU. A teraz mój drugi procesor, który wlutowałem, powiedział papa. Nie tak miało być. Zastanawiam się jeszcze chwilę. Ja nie mogę, no nie, tu nie ma co zbierać. To jest teraz game over, to jest game over. Ja cię sunę. Jeszcze, no nie. A miało być tak pięknie. Miało. No, miał, to był taki Pokémon. Czyli 0,75 VS jest ok. 1,8 jest ok. 1,8 Always APU. Czyli tu mamy cały czas problem. Patrzcie, 3 ohmy jest. 3 cholerne ohmy na 1,8 Always. Co w takim wypadku mogę zrobić? Tylko żeby sprawdzić, jaki popełniłem błąd, a żeby na przyszłość ich nie popełniać. Słuchajcie, jeżeli na tej linii mamy teraz zwarcie, to zakładam, że dokładnie ten układ wytwarza 1,8 V. Tak strzelam, nie? Drogą dedukcji. Wylutujemy tą cewkę i sprawdzimy sobie, jakie się zasilanie pojawi na chwilę na tej cewce. Nie tego się spodziewałem. Miało być happy end. Miał być happy end. Kurde! Teraz jest problem, bo weź złap taki procesor, nie? Oto się rozchodzi. No nie.
No nic, zabieramy cebuszkę. Chodź baby. Come on, idziemy. Zabieramy cię. Mogłem tak od razu zrobić, tak pomyślałem trochę o tym, ale mówię, kurde, szansa, żeby to gdzieś tutaj był problem, jest niska. Natomiast, no jednak jest. I idziemy na podczerwień. Jeszcze raz podepniemy zasilanie. Zobaczymy, czy znowu błyśnie w prawym górnym rogu procesor. Widziałem ten błysk. I widzicie, w tym momencie po podłączeniu zasilania, bo wpinam, nie ma tego rozbłysku. Jeszcze palec, żeby był dla kontrastu. Nie ma, ale z kolei tutaj coś się nagrzewa. Przecież to ta cewka chyba jeszcze oddaje ciepło. Jeszcze raz podepnę zasilacz i sprawdzę teraz, jak w ogóle... Kurde, no niezadowolony jestem. Czekajcie, nie tak miało być, nie? To jest taki niesmak, kiedy nastawiasz się na to, że zadziała, na zarobek, a zostajesz z wielkim wiadomo czym. Czyli tak, w B plusie 20 V mamy. Jeszcze usuniemy zdjęcie z Ryzenem. I na naszej przetwornicy od 1,8 V nie ma nic teraz. No przecież. Co najlepsze, na tej przetwornicy, co ja mówię, na tej cewce 0,8 V jest. Na tej 0,8 jest. Aż dziwne. Ale to już jest musztarda po obiedzie. To już jest po temacie. 5 V mamy. No nie. Może się włączy bez tej sekcji, kto wie. Idziemy na termowizję, ale cały czas się nagrzewa, widzicie to? Cały czas coś delikatnie się nagrzewa, więc niedobrze. Spróbujmy wcisnąć power. Nie, nic się nie dzieje sensownego. 43. No tak, bo te tranzystory zaczynają wykonywać swoją pracę. A jak nie mamy 1.8 always, nie mamy spełnionego jednego podstawowego warunku, ten procesor nie wystartuje. Jeszcze tak, odpinam zasilanie, zmierzę sobie ponownie rezystancję, właśnie, kurde, czy nam by to wyszło z pomiarów? No bo teraz tak, sprawdźmy sobie rezystancję za cewką. Jeszcze przejdźmy na ohmy, pyk, no jest 3 ohmy, jest do dupy. A jak jest przed, 2,5 ohma, nie? Czyli rezystancja jest wysoka, ale mimo wszystko doszło do uszkodzenia procesora. No i na logikę procesor dostał, wiecie, napięciem typu 20 V poszło na 1,8, no i go zjarało, no ale czy faktycznie tak się stało? Pójdźmy na BoardView, którego nienawidzę, bo jest w formacie PDF i zaraz zobaczymy, czy coś my się tutaj doszukamy. To jest w zasadzie, tak popatrzę jeszcze tutaj, ta cewka PL5 i przetwornica PU3. To jest właśnie ten fragment laminatu i z niej wychodzi plus 1,8 V S5, czyli 1,8 V jest w stanie S5 zawsze jest obecne. Zawsze. To jest warunek konieczny. Jest spora szansa, że na tej przetwornicy, to ona jest walnięta, jest szansa, że właśnie z jej wejścia, z V-inu, jest przejście bezpośrednio na wyjście. No ale nie, no wątpię. Idziemy na mikroskop, zmierzymy. Jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, no ale zawsze może być ten pierwszy raz. Kurde! Miało być pięknie. Happy end nie tym razem. Tu już wiemy jedno, procesor jest zjarany. On elektrycznie wcześniej był ok. Prawdopodobnie ta przetwornica jest trzaśnięta. Jak teraz myślę, co i jak. Ej!
Tu nie ma elementu jednego. Jakim cudem? Kurde. Tutaj nie ma. Kurde. Nie ma elementu. Gdzie się podział? W tym miejscu albo był jakiś rezystor, albo kondensator. Tak, był rezystor PR100. Tak patrzę teraz na podgląd. Nie to ujęcie, nie to ujęcie. I zobaczcie, to jest w zasadzie ten rezystor. Tutaj tego elementu nie mamy. Czy on wpłynąłby na to, żeby mi upaliło procesor? Nie wiem. Nie wiem, no ale dowiaduję się teraz w trakcie, że jednak brakowało czegoś. I pytanie, czy ja to uszkodziłem, czy klient, chociaż on nie ściągał układu chłodzącego, więc nie jestem w stanie teraz tego tak sprawiedliwie ocenić. Później sobie obejrzę ten materiał szczegółowo i zobaczymy. Ale może ja urwałem. Te kondensatory już są, czy tam rezystory są w tej mniejszej obudowie. Bardzo źle się te elementy lutuje, powiem Wam. Ta cyna, to wszystko to jest dramat. No i tutaj był element. Ja Cię sunę. No i jeszcze teraz wychodzi taki motyw. Brakuje elementu. Ajajajajaj. No co zrobisz? Co zrobisz? Ja tego tak nie zostawię, ja tam procesor jakiś załatwię, wlutuję tutaj, bo jestem ciekaw, kurde, co schrzaniłem, co zrobiłem źle. Co było wykonane źle z mojej strony. Jeszcze to przemyjmy, przesuszmy, szmatka. I teraz tak, na tej przetwornicy, gdzie jest B+, którędy wchodzi B+, bo teraz na B+ oczywiście jest rezystancja wysoka, ok. Poczekajcie, ja muszę poszukać B+. Tak, tutaj mamy B+, na tym kondensatorze, wiecie? I pokażę Wam podgląd z miernika. Może tak. Tak to bywa, tak to w życiu. Tam kupiłem PS4 Pro po burzy, sporo roboty, wstało na nogi, natomiast tutaj no nie wstało. Czyli tak jak wspominałem, B+, główna linia zasilająca wchodzi do przetwornicy tą ścieżką. I czy z wyjściem jest zwarta? No nie jest. Kurde. Wiecie o co chodzi? Zakładałem, że pomiędzy wejściem a wyjściem tego układu jest zwarcie, ale nie mamy go. Jest spora szansa, że brak tego kondensatora wpłynął na to, że popłynął, nie wiem, jakiś za duży prąd. Niekoniecznie napięcie, tylko prąd jakiś. Ciężko powiedzieć. Kończę na dzisiaj. Mamy 59 minut zmagań, w których zakładałem, że będzie happy end, natomiast tak nie jest. Szkoda, bo najgorszy problem jest w tym, że koszt komponentów, które lutujemy, jest wysoki. Czas pracy to X, prawda? On też swoje kosztuje, ale największy ból to część. Jak procesor kosztuje 1000, no to kurde. No i upaliło tego procesora. I teraz wlutuj drugi procesor i nie wiem, zastanawiaj się, drap się po głowie, czy to ruszy, czy nie. Jak będzie. Czy spali go, czy nie. Czy jest sens inwestować kolejny czas i pieniądze w części na ożywienie tego laptopa. No niestety, tym razem przegrałem. Zobaczymy, czy będę wracał do tego tematu. Się okaże. Słuchajcie, jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napisz, co myślisz o tym. W ogóle dzisiaj materiał bez cięć. Sorry, ale tak wyszło. Urlopy, sierpnie.
bawcie się, odpoczywajcie, a jak chcecie to łapkujcie, subskrybujcie i tyle. Widzimy się przy następnej, może lepszej naprawie. Do następnego, cześć, hej!